Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj takie połączenie cyklu China Gadget i serwisu elektroniki. Chciałbym Wam zaprezentować, troszkę opisać, opowiedzieć o swoich wrażeniach takiego oto widocznego tutaj urządzenia, które jest tak zwanym elektronicznym obciążeniem. Elektroniczne obciążenie to nic innego jak urządzenie, które możemy podłączyć, do którego raczej możemy podłączyć zasilacz, akumulator, baterię, jakiekolwiek inne źródło prądu i regulować jego obciążenie, mierzyć parametry i tym podobne rzeczy. Na rynku są dostępne tego typu urządzenia produkowane przez większość znanych firm. Mają bardzo dokładne mierniki, dokładnie mierzą zarówno napięcie, prąd, moc, można bardzo precyzyjnie ustawiać te poziomy obciążenia, różne tryby pracy i tak dalej. To jest urządzenie, jak już powiedziałem na początku, całkowicie made in China. Co się z tym wiąże, zobaczycie w dalszej części filmu. Jaką ma podstawową zaletę w stosunku do tych wszystkich innych urządzeń? Posiada coś takiego jak możliwość pomiaru pojemności energii, czyli swego rodzaju zegar i algorytm liczący, ile tej energii z danego urządzenia zostało pobrane. No oczywiście tutaj chodzi o pomiar tak naprawdę pojemności głównie akumulatorów. Można zmierzyć baterię. Wiemy, że baterię zmierzymy tylko jeden raz. Pokrótce jeszcze Wam pokażę informacje na temat tego urządzenia, jakie zostały podane przez producenta. No, z jakiego to portalu to już chyba widzicie. Urządzenie pracuje do napięcia 200 V i obciąża prądem 40 A. Jest to urządzenie chyba najmocniejsze dostępne na tym rynku. Cenowo, jak widać, też jest dosyć drogie, jednak w porównaniu z tymi urządzeniami, o których wspominałem, profesjonalnymi, to jest ułamek ceny tamtych urządzeń. Dobre urządzenie, dobre elektroniczne obciążenie o tych parametrach może kosztować kilkanaście tysięcy złotych. Są oczywiście dostępne też mniejsze urządzenia bez obudowy, na dużo mniejsze prądy i za dużo niższą cenę. I jeżeli ktoś nie potrzebuje aż takiego zakresu jak tutaj, może sobie takie urządzenie też zanabyć. Co o tym urządzeniu napisał tutaj sprzedawca, producent? No jest to tłumaczone na język polski i więc to tak troszeczkę niemrawo wyszło. Obciążenie maksymalne 600 W, czyli oznacza to, że możemy obciążyć maksymalnie źródło prądem i napięciem, które w efekcie daje moc 600 W. Czyli jak obciążymy 200 V, maksymalny prąd będzie 3 A, bo wtedy prąd razy napięcie daje nam moc. Tu mamy prąd stały, więc rachunki są proste. Przy 40 A napięcie będzie maksymalnie 15 V, bo wtedy też przekroczymy tą dopuszczalną moc. Podają, że jest do tego aplikacja. Oczywiście jest, ja ją może Wam tylko pokażę na telefonie. Niestety to jest porażka ta aplikacja i praktycznie do niczego się nie nadaje. W komplecie otrzymujemy kable, zasilacz. No to takie informacje, bardziej nam chodzi tutaj o techniczne rzeczy. Zasilanie 12 V, z tyłu jest gniazdo. Zakres napięcia 0 do 200 V. Krok 0,01 krok to jest rozdzielczość miernika. Zakres prądu podawany jest od 10 mA do 40 A, krok 10 mA. Oczywiście zobaczycie, że to troszeczkę nie pasuje do tego, co widzimy, ale o tym będzie za chwilę. No i tu mamy opisy, z czego się to urządzenie składa, zdjęcia, poglądowy rysunek zawartości, także widzimy dużo wentylatorów. Wentylatory dosyć głośne są, jak się włączą. Jakieś certyfikaty. Sposób podłączenia, o tym będę też mówił. Front panel, back panel, różne rodzaje menu. Tutaj jedno, co mamy podane, że możemy też obciążać akumulatory prądem 3 mA i testować. I teoretycznie to jest możliwe, ale tylko teoretycznie. No i tutaj tabela parametrów. Zakres napięć 2 do 200 V. Zakres prądowy od 3 mA 40 A, maksymalny 40 A i temperatury i głośność i wymiary. Mówię oczywiście o tej najmocniejszej wersji, bo jak widzicie są też tutaj dostępne inne. Zasilacz na rysunku. No i opis funkcjonowania. To tyle z tego przeglądu. Przejdźmy teraz do samego urządzenia i tam będę Wam starał się pokazać to, co ono potrafi. Jak widzicie, urządzenie ma tutaj, na razie jest wyłączone, mamy dwie pary styków wejściowych. To są złącza, można powiedzieć, wysokoprądowe, tutaj niskoprądowe. Jakiej obciążalności?
No, myślę, że z 5 amperów na pewno tutaj wrzucimy. Nie robiłem jeszcze, nie rozbierałem tego urządzenia. Może zrobię o tym film, jakie będę zaglądał do środka. Zobaczymy, jak to naprawdę, jakimi kablami jest to w środku połączone. Mamy wejście na zewnętrzny czujnik temperatury, którego Wam nie pokażę, bo gdzieś mi się zagubił, ale jest. Wyświetlacz, encoder z przyciskiem, wyłącznik, przycisk załączania obciążenia. Jak od razu widzicie, są dwa zaciski oznaczone prądowo i dwa zaciski oznaczone napięciowo. Urządzenie te posiada możliwość pomiaru napięcia bezpośrednio na obciążanym elemencie. Bo jak wiemy, jeżeli podłączymy akumulator na przykład do zacisków prądowych, obciążymy tutaj prądem 20 A, no musielibyśmy dać bardzo grube przewody, żeby nie było spadku napięcia. Jeżeli byśmy mierzyli na tych samych przewodach napięcie, byśmy zmierzyli napięcie, jakie mamy na zaciskach, czyli już po odłożeniu się napięcia na przewodach i pomiar byłby nieprawidłowy. Dlatego mamy zaciski dodatkowe, które podłączamy również bezpośrednio z mierzonym elementem, akumulatorem, zasilaczem. No i wtedy mamy napięcie dokładnie na wyjściu tego urządzenia. Te pary, ta górna i ta dolna, są ze sobą połączone, także technicznie, fizycznie to są te same zaciski. Więc jak zrobimy coś tutaj, zawrzemy oczywiście na przykład te pary dodatnie i ujemne, jeżeli chcemy mierzyć napięcie bezpośrednio tutaj na zaciskach, bo mamy małe prądy, to w tym momencie czy zawrzemy tutaj, czy zawrzemy tutaj, nie ma to znaczenia. Włączamy urządzenie. Urządzenie firmy Atorch, która się bardzo mocno reklamuje. No i od razu mamy wskaźnik. I po kolei przejdę Wam, opowiem, co jest na tym wskaźniku. I od góry. Pierwszy wskaźnik jest to tryb pracy i w tej chwili jest constant current, czyli obciążenie prądowe i tutaj ustawiamy ten prąd. I od razu to, co widzieliśmy w opisie, że zakres było 3 mA do 40 A. W innym miejscu było, że rozdzielczość 10 mA. Tutaj tak naprawdę możemy sobie to ustawiać nawet co 100 mikroamper. Nie wiem, po co to producent zrobił. Jak zobaczycie później, nie ma to najmniejszego sensu. Przyciskając przycisk zmieniamy pozycję, czyli możemy każdą pozycję sobie tutaj osobno ustawić. Ustawię na razie na 10 mA. Voltage, czyli wartość napięcia, jaka jest na tych zaciskach. Current, czyli płynący prąd zmierzony przez to urządzenie. No powinien być z założenia taki sam jak tutaj. Power, no czyli iloczyn mocy i napięcia. Rezystancja, czyli jaka rezystancja występuje na tych zaciskach, która powoduje obciążenie danego źródła napięcia tak, aby przepływał prąd ustawiony. I mamy miernik energii i miernik pojemności. Czyli możemy sobie testować baterię. Obok jest wskaźnik Bluetootha, który tu miga. Urządzenie ma możliwość połączenia, tak jak mówiłem, z telefonem i tą aplikacją, ale to jest porażka. Możemy sobie zaprogramować czas rozładowania, jeżeli na przykład robimy jakieś testy na akumulatorach, także możemy ustawić sobie maksymalny czas i również cut-off voltage, czyli napięcie odcięcia. Tu na wskaźniku mamy wewnętrzną temperaturę, temperaturę wiatraka. Tu jeszcze jest mały wskaźnik czasu i wskaźnik temperatury zewnętrznej, czyli tego czujnika. Ustawianie odbywa się na dwa sposoby. Na tym ekranie, przytrzymując przycisk menu, przechodzimy w tryby obciążenia. CC, Constant Current, czyli tak jak mówiłem, stałe napięcie. CV, Constant Voltage, czyli tak będzie dobierany prąd obciążenia, aby napięcie na zaciskach cały czas było jednakowe przy różnych warunkach pracy. Mamy oczywiście tryb kolejny CR, czyli ustawiamy niejako rezystancję na tych złączach, czyli obciążamy układ daną rezystancją i patrzymy, jak się zachowuje. Kolejny tryb CP, Constant Power. Kolejny tryb BRT, jest to pomiar oporności wewnętrznej baterii. W momencie, jak wciśniemy start, urządzenie obciąża baterię różnymi prądami. Mamy do ustawienia small battery, big battery, czyli mała lub duża bateria i od tego zależy prąd, jakim to będzie obciążane i możemy tutaj zmierzyć sobie ten parametr w miliohmach. Kolejny parametr to jest PT, to jest power test, czyli
pomiar mocy, jakie daje nam na przykład zasilacz. Również tutaj, jak tam ustawimy jakiś prąd, wciśniemy start i urządzenie będzie obciążało zasilacz poszczególnymi prądami, no i będzie patrzyło, jaki jest spadek napięcia na układzie. No i jeżeli napięcie spadnie, nie pamiętam jak to jest ustawione, do tego tutaj nie ustawiamy, i poniżej pewnej wartości, to pokaże nam, jaki jest rated power, maximum power i tak dalej. No, taka funkcja troszkę bajerancka, za mało możemy tutaj tych parametrów jej zmieniać, ale czasami pewne rzeczy można przetestować. I ostatni test, cable test, czyli spadek napięcia na kablach. To są te podstawowe funkcje. W tej chwili urządzenie jest wyłączone. Tym przyciskiem włączamy. Jak nie ma napięcia, pokazuje się UREG. Jeżeli jest napięcie, zaczyna nam obciążać prądem. Pokażę Wam jeszcze, co było w komplecie tutaj do tego urządzenia. W tym komplecie mamy dwa kable z krokodylkami i zaciskami. Możemy je włączyć zarówno do podstyki te grube, jak z jednoczesnym pomiarem napięcia do tego złącza wyżej. I mamy taką ciekawostkę, aczkolwiek bardzo przydatną. Płytka, którą wkładamy w te złącze i mamy możliwość bezpośredniego podłączenia tutaj typowego złącza DC 5,5 na 2,1 i 3 rodzaje złącz USB, USB-C, USB Micro i USB-B nazywało. Ja teraz podłączę to urządzenie pod zasilacz, podmierniki i popatrzycie chwilę, jak ono funkcjonuje. Oczywiście nie będę tutaj robił pomiarów, bo to trwało zbyt długo, ale opowiem Wam o ewentualnych problemach i rzeczach, które można spotkać podczas korzystania z tego urządzenia. Urządzenie jest podpięte, ale zanim przejdziemy do pomiarów, wejdę jeszcze w menu, którego Wam nie pokazałem. Jest tutaj dostępne menu. Nie wiem, na ile to jest czytelne. Ustawiamy sobie język, 2 poziomy jasności wyświetlacza, precyzję pomiaru prądu, czyli że wskazuje z rozdzielczością 1 mA poniżej 2, 10 mA albo auto, korekcję temperatury do zewnętrznego czujnika, czas rozładowania, low voltage, czyli to, co mieliśmy na głównym ekranie, i takie dodatkowe alarmowe wskaźniki, czyli over voltage i over current. Tu jest ustawiony 210 V 40 A i oczywiście overpower 600 W, ale możemy sobie ustawić inne wartości. Jeżeli chcemy się zabezpieczyć przed na przykład zbyt dużym obciążeniem układu, który podłączamy, żeby niechcący nie wejść w za duży prąd, możemy sobie tutaj to ograniczyć. Ustawienie temperatury wiatraka, w której się będzie włączał, histereza jest 10 stopni. I bardzo ciekawy parametr when no load current is zero. No i tak nigdy nie wiedziałem od początku, o co to chodzi. Jest to swego rodzaju kalibracja, która jest bardzo słabym tutaj punktem tego urządzenia, ale o tym za chwilę, jak już przejdziemy do pomiarów. Zerowanie danych, ustawienia defaultowe, wyjście. Troszeczkę nieprzyjemne jest przechodzenie, zwłaszcza jeżeli chcemy zresetować dane, musimy przez całe menu przejść i tak dalej. Możemy niechcący zmienić język. No, troszeczkę, jeżeli chodzi o tą obsługę, jest niewygodne. I widzicie, wyzerowały się wskaźniki. Urządzenie jest podłączone i zaczynamy pomiary. Zaraz zobaczycie mierniki i będziecie widzieli, co się dzieje. Ustawiłem taki układ ekranów, na którym wszystko widzicie, czyli jest pomiar prądu na tym mierniku. Tutaj widzicie pomiar napięcia. No i tu oczywiście wskaźnik tego urządzenia. Na początek tak szybciutko przejdziemy bez obciążenia, po prostu pozmieniam napięcie i zobaczycie, jak to funkcjonuje. Weźmy od 1 V. No można powiedzieć, że całkiem te wskazania są, można powiedzieć, wiarygodne. Także woltomierz funkcjonuje. Weźmy jeszcze większe napięcie. Teraz 5, tak samo. 25. No tu już troszeczkę więcej nam pokazuje, o około 10 mV
Przy wyższych napięciach zapewne będzie to jeszcze więcej. Jeżeli będę to urządzenie rozbierał, zobaczę, czy da się coś tam skalibrować, żeby to odpowiednio funkcjonowało. Ale akurat nie ten parametr jest najistotniejszy. Oczywiście, jeżeli bierzemy pojemność, to zarówno i prąd, i napięcie jest istotne, bo na jej podstawie obliczana jest pojemność i energia. Ale zajmijmy się teraz prądem i trybem najczęściej używanym, czyli CC, gdzie urządzenie obciąża nam badany element ustawiony prądem. W tej chwili mamy ustawiony 10 mA. No i włączmy. To jest amperomierz, który będzie pokazywał prąd płynący przez obwód. No i nic się nie dzieje. Czyżbym źle podłączył? Zaraz sprawdzimy. Ale jakbym źle podłączył, to by nie było wskazania. Ruszyło. Tak, to jest pierwsza wada tego urządzenia. Takie dziwne zachowanie, że przy malutkich prądach, najmniejszym 1 mA, jaki możemy tutaj ustawić, żeby w ogóle ruszyło, urządzenie zaczyna obciążać po 3 minutach dopiero. Także taka ciekawostka. I im prąd większy, tym to obciążenie następuje szybciej. Tu widzicie 12 mA. Ustawione jest 10 i miernik pokazuje 10. No zmieńmy te obciążenie, powiedzmy na 15. No i tu mamy 17,6, czyli cały czas o 2 mA więcej. Zejdźmy do 3 mA. No i mamy 5, czyli cały czas ta różnica jest 2 mA. Jeżeli wejdziemy 1,03, no to już mamy 1,9, czyli 1,9. 6 mA więcej, czyli ta różnica przy zmianie obciążenia na większe się zwiększyła. Ja teraz na chwilę wyłączę, odepnę, tu z boku nie widać, odepnę obciążenie i wejdę w to, o czym mówiłem w menu, czyli parametr tak zwany kalibracyjny zerowania amperomierza. Troszkę ten przycisk tu tak. No i ustawiliśmy 2 razy to na 0. Wychodzę z amperomierza, z menu. Podłączam tutaj zaciski. No i dalej mamy ustawione 1,03 i zobaczmy, czy coś to się zmieniło. No jak widzicie, troszeczkę się zmieniło, ale nie za dużo, w sumie wróciło na 1,07. Zobaczmy, jak zmniejszymy na 3 mA. No, urządzenie nam w tej chwili praktycznie się wyłączyło. Wejdźmy na 24. No tutaj jest prawie dobrze teraz 24. No to zejdźmy na te 3. No i teraz jest prawie dobrze. Dlaczego jest dobrze? Bo dokonaliśmy tej kalibracji. I po tej kalibracji to urządzenie przez jakiś czas pokazuje w miarę sensownie, aczkolwiek nie jest to zbyt długi czas. Po każdym włączeniu, po każdej zmianie prąd pobierany się zmienia. Natomiast o dziwo, i tego nie potrafię zrozumieć, nie zmieniają się wskazania tutaj miernika. Bo rozumiem, że miernik może być źle skalibrowany. Oczywiście. Ale jeżeli w czasie pomiaru zmienia się płynący przez niego prąd, powinno zmienić się wskazanie, a tu się nie zmienia. No taka ciekawostka. No i to niestety, nie wiem jak jest w innych egzemplarzach, w tych małoprądowych, malutkich, które miałem, trochę lepiej to chodziło. Nie wiem, czy to jest wada tego egzemplarza, czy wszystkich tego typu mierników. Myślę, że raczej wszystkich, bo konstrukcja jest taka sama. No ale to niestety jest cena, jaką płacimy za niską cenę urządzenia. No, jeżeli byśmy chcieli mieć coś takiego o takich parametrach, tak jak powiedziałem, to od kilku do kilkunastu tysięcy musielibyśmy wydać na urządzenie, no nazwijmy to bardziej profesjonalne, które by spełniało pewne jakieś dokładności.
pomiaru. Tu musimy się z tym liczyć. Ja wykorzystuję je do większych prądów, no i z tego powodu specjalnie to aż tak mi nie przeszkadza, ale no, tą świadomość trzeba mieć. Jakie tu jeszcze rzeczy są dziwne? No to co powiedziałem, te właśnie startowanie i opóźnienie załączania obciążenia w zależności od wielkości prądu. Teraz na chwilę spróbuję to pokazać, nie wiem czy się uda. Zmienimy obciążenie na równe, no weźmy na 2, dobrze, mamy 2,5 ampera. W tej chwili mamy temperaturę 26 stopni wiatraka i zobaczycie jak to zmienia się niestety z temperaturą. Powiedzmy, że jest 2,511 teraz. Tutaj się będzie zmieniała temperatura aż do włączenia wiatraka. Temperatura jak widzicie wzrasta, jest już 45 stopni i tym samym prąd pobierany też wzrósł. Nie wzrósł może dużo, bo to około 5 mA, ale w zależności od zakresu i poziomu obciążenia tak naprawdę ta różnica może być większa, może być mniejsza. Teraz mamy 2,5 A obciążenie, więc ta różnica nie jest aż taka duża. Natomiast przy 100 mA i tej samej zmianie temperatury możemy też sięgać 10 mA zmiana prądu obciążenia. Oczywiście ona się tutaj nie pojawia, cały czas jest 2,50, mimo że już mamy 2,52. No tutaj troszeczkę to tam powiedzmy skacze. Także ten pomiar prądu, a faktyczne obciążenie nie jest mocną stroną tego sprzętu, a powinien być, bo do tego zostało zrobione. Poczekajmy chwilę, zobaczycie, a właściwie usłyszycie jak się włączy wentylator i jak prawdopodobnie, no, na pewno spadnie tutaj wskazanie. No i temperatura sięga 52 stopni. Słyszeliście, wiatrak się włączył. No i patrzmy co tu się dzieje. No dziwne, teraz idzie do góry. Ale zakładam, że za chwilę powinno spaść. Być może rozpływ ciepłego powietrza spowodował, że jeszcze coś się nagrzało i ten pomiar się zmienił. O, i już widzimy, chyba zacznie spadać. No nie spadł do poziomu 11. Został jeszcze na wyższym poziomie. No wtedy temperatura była, jak ruszaliśmy, 26 stopni, teraz jest 40, więc tej różnicy aż takiej nie będzie. Czyli nie jest stabilny temperaturowo, jeżeli chodzi o obciążenie, co też nie jest widoczne na wskaźniku prądu. Trochę też się zmieniły chyba wskazania napięcia. To tyle z tych krótkich testów i informacji. Na zakończenie jeszcze chciałbym Wam pokazać pomiar obciążenia zasilacza, czyli tak zwany power test. Mam tutaj jakiś taki przypadkowy zasilacz, 12 V 1 A ma pokazane na obudowie jakiegoś urządzenia w komplecie, bo widzę, że nawet nieużytkowany. Mam nadzieję, że nie wybuchnie, więc włączę go do zasilania. Podłączę tutaj właśnie do tego gniazdka. Widzicie, jest 12,2 V, czyli wszystko się zgadza i przejdźmy w tryb PT, czyli pomiar właśnie mocy. No i cóż, naciśnijmy start i zobaczymy jaki będzie rezultat. I jest pierwszy test, obciążenie zerowe na razie, czyli widocznie jest pomiar napięcia. I tu rośnie prąd, jak widzicie, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 1 A. Urządzenie dało sobie radę i teraz powyżej 1 A. No już spadek napięcia się pojawia. Czyli już mamy obciążenie większe niż parametr tego. O, no i wyskoczył error i parametry zasilacza. Rated output power 1,3 W, current 1,3 A, power 14,5 W, maksymalny current 1,4 A, 16 W. Także możemy tutaj w pewnym zakresie takiej funkcjonalności, jaką on nam oferuje, testować takie właśnie urządzenia, zasilacze. Jeszcze jeden test zrobię. Mam tutaj
taką bateryjkę litowo-jonową. Oczywiście ten napis 9900 mAh jest całkowicie z kosmosu. Ona ma chyba około 3 Ah, więc no ale wiemy, jak to bywa z produktami zza wschodniej granicy. Też podłączę tutaj pod te same gniazdko i zrobimy test BRT. Dobrze, i tutaj no small battery i start i zobaczmy, co się będzie działo przy 12 V. 0 A pierwszy pomiar. No i nam mierzy obciążenie, nie wiem do ilu robi. Obciążenie zrobił do 1,8 A. No i pokazało, że 264 miliohmy jest rezystancja wewnętrzna tej baterii. Pewnie taka jest, bo napięcie dosyć spada. Trzeba by to jeszcze sprawdzić na innym urządzeniu, więc nie zagwarantuję Wam, że te pomiary przez akurat ten miernik są poprawne. Ja specjalnie z nich nie korzystam i do tego celu nie używałem. Także reasumując, czy poleciłbym zakup tego urządzenia, czy nie? Ogólnie, jeżeli macie potrzebę testowania zasilaczy, mierzenia pojemności akumulatorów, czy baterii, czy korzystania z urządzenia właśnie do obciążania testowego budowanych zasilaczy, czy takich, które sprawdzacie i tak dalej, oczywiście jak najbardziej to urządzenie się nadaje. Czy w tej wersji, czy w wersji bez obudowy, czy na mniejsze prądy, to już zależy od Waszych potrzeb. Tak jak mówiłem na początku, jest to najmocniejsza wersja. Mi chodziło, żebym mógł obciążać do co najmniej 30 amperów zasilacze, tutaj do komunikacji radiowej i tak dalej, to tamte prądy są dosyć duże. Przy okazji widzę wtedy spadki napięć na przewodach i tak dalej, także pod tym kątem to urządzenie się nadaje, mimo swoich niedoskonałości, mimo problemów z pomiarami i tych odchyłek. Z praktyki wyszło, że przy prądach większych od pół ampera, bo przy takich tutaj operuję, te różnice są w granicach maksymalnie 1-2%, także na tyle sobie mogę tutaj pozwolić. Także urządzenie jest dosyć ciekawe. Być może jak jeszcze je rozbiorę i znajdę jakieś elementy regulacyjne, czy coś, co może poprawić jego odporność na temperaturę, która się zmienia. Oczywiście można tutaj ustawić ten zakres wiatraka, żeby chodził między 30 a 40, albo nawet między 20 a 30. Wszystko zależy od temperatury otoczenia. To ten dryft na prądzie, który faktycznie przepływa, będzie mniejszy. Lepiej to będzie chodziło. Także urządzenie, mimo tych paru wad i problemów, jakie się pojawiają, jest godne uwagi i na pewno znajdzie zastosowanie w niejednym warsztacie. Zwłaszcza, że cena tego, jak i tych niższych wersji, a takich, które mają 100 watów i prąd do 10 A chyba kosztują około 100 zł, no to w tym momencie nie znajdziemy nigdzie takiego urządzenia, więc ja mimo wszystko coś takiego polecam jako godne zainteresowania. Także dziękuję za uwagę. Jak macie jakieś jeszcze pytania odnośnie tego urządzenia czy tego typu sprzętów, zapraszam do komentowania pod filmem, kontaktu ze mną przez profil Facebooka, Messengera lub każdą inną drogą. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy i do zobaczenia.